Dzień dobry. Wickham 1912 Irish Fern to świetne angielskie mydełko. Dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, a będzie w duecie z unikatową japońską brzytwą ręcznie kutą, którą zaraz Wam pokażę. Tymczasem miękczy zarost olejkiem, żeby łatwo się poddał goleniu. Dzisiaj doskonałe mydło i jeszcze lepszej jakości japońska brzytwa, unikatowa, rarytas na rynku, bardzo trudno dostępna, ręcznie wykonana. To jest stali Yasuki, z doskonałej stali japońskiej, odpowiednika stali Tamahagane. Ok. Zarost niech się zmiękcza, a może teraz kilka słów o mydełku. Mydło Wickham 1912 Irish Fern, taki zapach. Mydło, jak wszystkie pozostałe mydła, ma postać takiego dosyć twardej masy. I tutaj producent podaje, że w składzie jest cytryna, geranium, lawenda, rozmaryn i paczula. Zobaczymy, co w trakcie pędzlowania wyniknie z tych deklaracji producenta, co ja będę czuł. Tymczasem nabrałem tą ładną łyżeczką próbkę mydła. Mydło użyczone przez Karola Irish Fern. Pachnie trochę jak takie podszycie w lesie. Tak, jak ruszymy rośliny, jak jesteśmy w lesie, przebywamy, ruszymy rośliny, to jest taki właśnie zbliżony zapach, bardzo trochę taki pudrowy nawet. Bardzo mocny zapach, ale bardzo przyjemny. Mydło wkleiłem do miski od pani Violi. Na 2 ostrza takich misek jest mnóstwo różnych kolorowych o podobnych wzorach bądź innych, bo to są unikaty robione ręcznie przez panią Violę i pracowni ceramicznej z bardzo dobrym szkliwieniem, dobrze utrzymujące temperaturę. No i łatwość wyrabiania piany w takich miskach jest dodatkowa ze względu na te wzory. Właśnie na wzory, które są. Każdy wzór jest unikatowy. To jest ręczna robota. Nie ma 2 takich samych wzorów. Tutaj ja sobie wybrałem taki i taki. Przyszedł z 2 ostrza. Taki wzór od pani Violi miski. Brzytwę. Pokażę Wam brzytwę, bo pewnie nie możecie się doczekać. I również ja. Brzytwa to jest brzytwa, która przyjechała od Milasa, żeby Wam ją pokazać. W takim pudełku. Tam było jeszcze etui, które nie było tej brzytwy zapewne. To znaczy taki kartonik z papieru. Tak wygląda. Tak wygląda ta brzytwa. Pozwólcie, że jeszcze Wam przeczytam, co tutaj było napisane w tym kartoniku. Ja go tutaj wysunę. Informacje od producenta na temat brzytwy. Jest tu napisane takie coś. Wybaczcie mój angielski, który jest słaby, ale przeczytam tak, jak to czuję. This material shaving razor using the named Yasuki steel, czyli tu mamy do czynienia właśnie ze stalą Yasuki, odpowiednikiem stali Tamahagane, made of refined charcoal, czyli było zrobione właśnie z węgla. Iron materials is produced under the severe process of production and guaranteed for its quality. Tutaj jest na dole jest jeszcze rząd kanji, niestety japoński język, i podpis, pieczęć Don i po japońsku kanji. Zobaczcie, tak wygląda. Czyli mamy tutaj do czynienia w tej brzytwie ze stalą Yasuki. Yasuki, stal, odpowiednik historycznej stali Tamahagane. Ale zanim powiem Wam o tej brzytwie,
którą się ogolę, właśnie tą, którą Wam pokazałem, to jeszcze przyszła do mnie również z tamtą brzytwą brzytwa Iwasaki ze szlifem tak głęboko drążona. Spójrzcie, jakie to jest głębokie drążenie. I w trakcie ostrzenia wyszło, że tutaj przy krawędzi tnącej są takie głębokie perforacje. Na całej długości krawędzi tnącej brzytwa była całkowicie tępa. Było bardzo dużo wyszczerbień. Ja je w większości zlikwidowałem. Zostały tutaj pod tymi perforacjami i w trakcie ostrzenia wychodziły kolejne i kolejne. Gdybym nawet spróbował skrócić jeszcze blank, szerokość, to te perforacje i tak, wykruszenia z tych perforacji by wychodziły, więc ja nie zaryzykuję golenia się tą piękną brzytwą z warsztatu rodziny Iwasaki. Tutaj kanji o tym mówią. Tutaj zapewne jest informacja o tym, że jest wykonana ze stali Tamahagane. Ja nie zaryzykuję. Dla mnie to jest wartość historyczna, unikat. Ja się nią nie ogolę ze względu na to, żeby w tym cienkim blanku, żeby nie zrobić kolejnych wykruszeń. Brzytwa jest przygotowana do golenia, jeżeli kolega zechce. Mimo tych kilku wykruszeń tutaj w tym obrębie może się nią ogolić. Ja nie podejmę tego ryzyka. Piękna brzytwa Iwasaki, kilkudziesięcioletnia, z historycznej stali Tamahagane, która jest odpowiednikiem stali Yasuki w tej brzytwie. I dobra, pędzlowanie. Krótka historia brzytew, a trzeba zrobić dobrą pianę. W takiej misce to żaden problem. Proszę. A to mydło. Zapachy. Co tu mamy? Czuć właśnie też taki trochę pudrowy zapach. Ale tutaj jest właśnie, a może też czuć trochę mek dębowy. Producent podaje, że jest cytryna, geranium, lawenda i rozmaryn i paczula. Właśnie to jest paczula. To co teraz poczułem. I też miesza się tutaj lawenda też z tym geranium takim cytrusowym. Geranium, taka roślinka, którą jak potrącimy, to wytwarza taki cytrusowy, wydostaje się z niej taki cytrusowy, fajny, przyjemny, odświeżający zapach. Ogólnie mydło bardzo orzeźwiające, przyjaciele. Piana powstaje z mydeł Wickham w sposób banalny, ekspresowy. Tutaj można wody sobie dozować ile się chce. Proszę, taka fajna piana. Jeśli piana wydostanie się poza miskę, to co się stanie? Proszę Państwa, nic się nie stanie. Dalej można ją utrzymać, tą miseczkę, spokojnie w ryzach. Proszę bardzo, golenie tradycyjne, odskocznia od codzienności. Mamy duży wybór kosmetyków. Tutaj to mydło Wickham, które Wam prezentuję, to jest trzecie mydło. Będzie jeszcze jedno. Zapraszam na kanał. Na kanale pojawią się kolejne brzytwy, oprócz tych, które Wam przedstawiłem. Kolejne, pokażę Wam je w następnym, może krótszym odcinku. Nie będę się już golił. I pokażą się jeszcze jedne brzytwy. Także zapraszam i pokaże się doskonała maszynka. Również śledźcie mój kanał, jeśli chcecie zobaczyć ją w akcji, a jest naprawdę nie byle jaka. Więcej nie powiem, żeby Was bardziej zainteresować,
żebyście mnie odwiedzili. Przy okazji dziękuję za wszystkie subskrypcje i za komentarze. Widzę, że społeczność na moim kanale rośnie, za co jestem bardzo wdzięczny wszystkim, a najbardziej jestem wdzięczny za to, że mnie odwiedzacie i oglądacie moje filmy o tradycyjnym goleniu. Na tym się skupiam. Patrzcie, jaka fajna piana. Jeszcze trochę wody. Mydło wydajne. Tutaj glinka, biała glinka, która jest zawarta w tym mydle, ułatwia nam poślizg. Jak również, proszę bardzo, szaleństwo. Czekałem na golenie tą brzytwą, brzytwa Don. Unikat, kochani, unikat. Trudno znaleźć więcej informacji na temat tych brzytew. Niestety mi się nie udało. Brzytwa o szlifie zachodnim i geometria jest taka, że to jest prawie klin. Naostrzyłem ją, przygotowałem jak umiałem do tego, żeby się komfortowo ogolić. Wspomniałem Wam, że pojawią się brzytwy. Oczywiście tak będzie i będą to brzytwy z podpowiem z Hiszpanii. W komentarzach pytaliście o brzytwę inox, więc taka brzytwa też się pojawi. Będzie dużo brzytew, kochani. Co ja tutaj czuję? Na pewno jest wyczuwalne geranium. Mam medal z piany. Muszę go zacząć. Na pewno jest wyczuwalne geranium pomieszane z lawendą. To na 100% to czuję. Ale wyczuwa się też taki nieoczywisty zapach paczuli. Tam jest jeszcze w składzie występuje mech dębowy, drzewo sandałowe, olejek z drzewa sandałowego. Może tego drzewa sandałowego tak nie czuć, ale czuję te trzy składniki. Geranium, cytrusy były na początku takie uderzenie cytrusowe, trochę mnie zakręciło w nosie. Czuję geranium, lawendę i paczulę w tym mydle. Brzytwa Don, kochani, popatrzcie na kanji, które są zaznaczone czerwonym kolorem. To jest brzytwa, no takie duże, 6/8, prawie 7/8. Widzicie kucie na blanku, na szyjce. To jest brzytwa ręcznie kuta. Ręcznie kuta brzytwa. A tutaj druga strona. Tak wygląda. O tak, żeby Wam pokazać to. Widzicie, odbicie w lampie ujawnia tutaj właśnie ślady po młotku, po kuciu. Brzytwa jest wykonana ze stali Yasuki. Grzbiet wygląda tak. Ja ją doczyściłem jeszcze. Czoło. Wygląda czoło, to jest właśnie takie czoło barberskie. Kto wie, czy ta brzytwa nie była używana właśnie gdzieś w zakładzie fryzjerskim u barbera w Japonii. To jest po prostu dla mnie, to jest dzieło sztuki. Przepiękna brzytwa. Przepiękna. Perełki na kanale Ukwaska. Zachęcam do oglądania. Będą kolejne. Tak wygląda oksyda. Czarna oksyda na szyjce, czarna oksyda na ogonie. Na ogonie też widać ślady po młotku, po kuciu. Piękna brzytwa. Przepiękna. Zobaczcie, jakie nietypowe okładki. Cienkie. Takie cudo. Poprawię jeszcze pianę, bo się z Wami zagadałem. Możliwe, że trochę
przeschła, chociaż nie, dalej jest wilgotna, dosyć mocno. Na 100% czuję paczulę tutaj. Gdybym miał powiedzieć, co najbardziej dominuje w tym zapachu, to ja wyczuwam tutaj paczulę i lawendę. Kwiaty lawendy, nie zielone części roślin. Lawenda to właśnie jest taki też roślinka, gdzie inaczej pachną liście, a inaczej pachnie kwiat. Zobaczmy, jak goli brzytwa ton. Tutaj jest pojedynczy stabilizator, gdybyście się tu przyjrzeli. Stabilizator jest pojedynczy. Szlif prawie clean. Golimy się. Gąbka przygotowana. Ja ją naostrzyłem, nawecowałem. I tak ścina 5-dniowy zarost, może nawet dłuższy. Właśnie taka brzytwa z geometrią, z takim szlifem klinowym. Golenie jest bardzo delikatne. Olejek też ma wpływ na zmiękczenie zarostu jak najbardziej, ale uwierzcie mi, przyjemność z takiego golenia takim sprzętem. Nigdy w życiu już nie będę miał takiego sprzętu, więc dla mnie to jest tym bardziej przygoda i możliwość, żeby Wam pokazać. Szlify klinowe to jest bardzo stabilne golenie. Tutaj nie ma wibracji. Jak już wielokrotnie powtarzałem, mówiłem, że się golenia z takimi brzytwami, polska wapienica, pięciodniowy zarost. Tak ścina. Widzicie? Tak właśnie wygląda golenie brzytwą. Tutaj barberskie czoło. Skąd się wzięło barberskie czoło, jak myślicie? Ano stąd, że opukam ją trochę, żeby Wam pokazać, że fryzjer może się też posiłkować w trakcie golenia. Kiedy goli klienta, może sobie tutaj pomagać palcem. Może sobie tu włożyć palec i pomagać goląc. Ja tego nie pokażę, bo musiałbym drugiego człowieka golić, że może po prostu jest bardziej jeszcze stabilne. Bardziej pewne trzymanie brzytwy, goląc, kiedy barber goli drugą osobę. Pojechałem, jak widzicie, teraz od razu pod włos i też nie ma problemu. Ostrze się nie zawinie, tak jak w przypadku brzytwy z głębokim drążeniem. To jest klin, widzicie? I takie długie włosy mogę od razu polecieć, podobnie jak w kamisorii. Popatrzcie. Pięciodniowy zarost od razu pod włos. Bo takie ostrze sztywne z takim szlifem się po prostu nie zawinie, nie wygnie. Przyjemny zapach leśny. Leśny zapach mydła z odrobiną takiej pudrowości pochodzącej z lawendy
i z paczuli. Ziemisty. Paczula daje też taki ziemisty, jakby, no, ziemisty zapach. Po pierwszym przejściu mamy jeszcze tyle mydła. Misce od pani Wioli. Zobaczcie, bardzo wydajne mydło. Mogę wam powiedzieć, że od Marcina, od Arjuny, przepraszam, przyjechały ciekawe brzytwy. Pokażę wam je w następnym odcinku, żeby nie przedłużać golenia, bo są warte uwagi i te brzytwy będą w kolejnych odcinkach. Będą też brzytwy francuskie, które wkrótce przyjadą kolejne od Marcela. Przejście pod włos. Jakie to jest ładne. Przejście pod włos. Jak słyszycie, brzytwa przesuwa się cicho po skórze, bo ze względu na klinowy kształt blanku podobnie dźwięczy, bądź nie dźwięczy kamisori. Ja jej nie ważyłem, nie mierzyłem, bo myślę, że najważniejsza jest z tych wszystkich parametrów przyjemność golenia, a nie same suche liczby, które nic nam za wiele nie powiedzą, poza tym, że dowiemy się, ile waży bądź ile mierzy sprzęt. Sprzęt wygląda tak, jak widać, ręce. Brzytwa jest dosyć ciężka, tak bym to po prostu ujął. Ma taki szlif, a nie inny. Stal Yasuki. Doskonałej jakości stal. Jak widzimy w trakcie golenia. I brzytwa mega wygodna. Tutaj, jak widać, szyjka jest długa, więc ten chwyt spokojnie mieszczą się te dwa palce. Jeszcze mamy trochę luzu. Też pięta ładnie wyszlifowana, gdzie można dobrze. Bardzo taka ergonomiczna, można powiedzieć, brzytwa. W Japonii przykładają wagę do wszystkiego. Wszystko jest ważne. Nie tylko kształt, ale też odpowiednia konstrukcja, która umożliwia właśnie takie precyzyjne golenie. Opłukam pod bieżącą wodą, bo piana jest bardzo treściwa. 2 przejścia i skóra na policzkach już jest gładka. Tutaj, jak widać, barberskie czoło, ale jest jeszcze lekko zawinięte. Nie ma takiego kolca. Czoło nie jest zatępione, tylko jest zawinięte. I też jest to bezpieczeństwo golenia również. Ależ to jest piękna brzytwa. O, tak lepiej. Zarost jest zmiękczony, ale poślizg też jest istotny przy goleniu się brzytwą. Często jak zaczynamy golić się brzytwą, to idzie nam to powoli, podsycha piana, więc powinniśmy sobie poprawić
nałożyć nową warstwę piany, żeby ułatwić poślizg. Mydło zostawia skórę w doskonałej kondycji. Duże 6/8 cala. Akurat. Takie prawie 7/8. Do trzeciego przejścia rozcieńczę odrobinę pianę jeszcze, bo jest z tej ilości mógłbym użyć połowę mniej, żeby uzyskać dobrą pianę. Patrzcie. Wickham 1912 Irish Fern. Doskonałe mydło. Baza jest roślinna. Producent chwali się, że nie ma chemii, jest maksymalnie prosty i krótki skład. I to właśnie moim zdaniem również robi robotę. O, teraz jest, jak widzicie, piana jest bardziej prześwitująca, ponieważ jest mniej więcej wody, ale jeszcze się poprawi dodatkowo poślizg kosztem ochrony. Ostatnie przejście, trzecie, brzytwą Don Register, czyli znak jest zastrzeżony. Bez komentarza. Trzecie przejście to już jest całkowita gładź, idealna gładź, idealnie gładka skóra. Przy okazji, jeżeli ogląda mnie mama Roberta, mojego rówieśnika, to kłaniam się bardzo nisko mamie, szanownej mamie mojego dobrego przyjaciela. Proszę bardzo. Skóra jak u młodego chłopaka. U młodego. Na pewno gładka i zadbana po takim goleniu. A widzieliście przed goleniem siwe włosy. Sztywne i twarde. A teraz już jest całkowicie co innego. Tradycyjne golenie takimi sprzętami. Brzytwa naostrzona, więc idzie bez większego oporu. Dobre mydło. Brzytwa bardzo ergonomiczna, niesamowicie ergonomiczna. To się wyczuwa, kiedy ma się do czynienia z wieloma takimi narzędziami, z wieloma brzytwami, które przeszły już przez moje ręce. To mogę powiedzieć, że to jest ergonomiczny majstersztyk. Przy jabłku Adama
Ja się golę w taki sposób, że wykorzystując tą krzywiznę przystawiam ostrze tak, a potem w tą stronę. No i już jest ogolony. Proszę bardzo. Golenie brzytwą Don. Czy mamy tu jakieś poprawki? Pod żuchwą, pod prawą żuchwą lekko. Pod lewą nie ma nic. Takie przyjemne golenie japońską, przepiękną brzytwą Don, zachowaną w stanie perfekcyjnym, razem z folią, z papierami. Unikat. Proszę Państwa, przygotowana przeze mnie, nawecowana, wróci wkrótce do Milasa. Dzieło sztuki. Zakute, wykute w takim kawałku metalu doskonałej stali. Tymczasem zobaczmy jeszcze. Żona zaraz przyjdzie z pracy, to dostanę buziaka. Mam nadzieję. Nie będzie na mnie zła, że jestem nieogolony, bo jestem ogolony w sposób bardzo dobry. Tutaj mamy jeszcze, spójrzmy, mydło. Mi serce od pani Wioli tak się fajnie kręci. To, co zostało po dodaniu jeszcze wody. Po 3 przejściach. Patrzcie. To jest Wickham 1912. Taka piana. Taka ilość. To jest perfekt. Piana idealna. Nawet można by zacząć od takiej konsystencji, goląc się od początku. Bądź użyć mniej mydła. Ja i tak, spójrzcie, w takiej łyżeczce malutkiej, to jest połowa naszej łyżeczki od herbaty. Dostałem ją od Arjuny. Przyjacielu, dziękuję. Po goleniu. To mydło szczególnie nie nawilża skóry po goleniu. Skóra jest zadbana, matowa, spójrzcie. Ale żeby nawilżyć skórę, mogę użyć tego olejku. 2-3 krople i nawilżyć skórę bez problemu. Zadziała jak balsam. Nadaje się przed goleniem i po goleniu, ale ja użyję tego balsamu. Prorazo. Niedużą ilość. Dobra rzecz. No właśnie tutaj to trzeba tak dozować, bo patrzcie, tyle. To jest groszek, wielkość groszku. Wystarczająco. Balsam jest, ja nie lubię, nie przepadam za taką dużą ilością balsamu na skórze. To jest moim zdaniem przerost formy nad treścią. O, ręka jedzie. Wystarczająco, żeby się dobrze wchłonął. Tutaj jest trochę kamfory, którą lubię. O, trochę w przedramiona. Takie golenie. Zapraszam Was, odwiedzajcie Dwa Ostrza. Odwiedzajcie moich przyjaciół z innych kanałów goleniowych, bądź kanału o ostrzeniu. Też jest kolega. Linki znajdziecie w opisie filmu. Tymczasem zapraszam Was na następne golenie. To będzie golenie maszynką. Zobaczycie jaką. Także do zobaczenia wkrótce. Tymczasem ogoliłem się super fajnym mydełkiem
i świetną brzytwą. Don i Irish Fern. Golenie 10/10. Moim zdaniem. Skromne. Do zobaczenia. A chciałoby się powiedzieć sayonara.